Remnant from the Ashes. Gra wydana 20 sierpnia 2019 przez producenta Gunfire Games. Grę można kupić za 142,99 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty za około 50 zł. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy ten postapokaliptyczny świat ma coś ciekawego do zaoferowania? Czy moja niechęć do gier typu Souls-like pozwoliła mi ukończyć ten tytuł? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Kariot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj wyrażenia z gry. Z gry, którą znam chyba od samego początku, jak pojawiały się zapowiedzi, lecz dopiero w tym roku ją ukończyłem i w chwili pisania scenariusza na rynku pojawiła się druga część tej gry, więc tak, jestem w tyle. Ale to mało istotne, bo dzisiaj chcę wam opowiedzieć trochę o pierwszej części, czyli Remnant from the Ashes. Na początek opowiedzmy sobie, o czym jest ta gra. A więc tak, mamy postapokaliptyczny świat, który został kompletnie zniszczony przez dziwne istoty, które są chodzącymi korzeniami, dokładnie znane jako The Root. Ludzkość musi sobie jakoś radzić, kombinować, by mieć jedzenie, wodę i inne potrzebne rzeczy do życia, a nasz bohater bądź bohaterka, w zależności kogo stworzymy, również sobie jakoś musi radzić. Docieramy do bazy, w której jest kilku ocaleńców, którzy oferują nam pomoc, ale w zamian chcą, by również im pomóc. Oczywiście w walce z dziwnymi istotami. Wybieramy spośród trzech klas, czyli Scrapper, Hunter i Ex-Cultist. Każdy ma swój ekwipunek na początek i ścieżkę, w którą powinien iść. Ja wybrałem sobie Ex-Cultist, bo jakoś najbardziej do mnie przemawiał. I tak oto zaczęła się moja przygoda, gdzie najpierw chodzę po zniszczonym mieście, zabijając hordy przeciwników, a przy okazji znajdując nowe bronie, umiejętności czy cechy. Sporo do tego ogólnie. Ogólnie możemy naraz mieć trzy typy broni. Typu broń ciężka czy główna, jak karabiny szturmowe, strzelby lub snajperki, druga broń to jak pistolet czy SMG, a trzecia to broń biała, jak miecz czy młot. Pod tym względem byłem bardzo zadowolony, bo były spore możliwości budowania postaci. A propos ogólnie postaci i ekwipunku, to tu się na chwilę zatrzymam i wyjaśnię bardzo istotną rzecz. Po pierwsze, nie można sprzedawać żadnej broni czy części uzbrojenia. Dlaczego? Z tego względu, że niektóre elementy po prostu nie nadają się na danych przeciwników czy bossów i dlatego wówczas trzeba zmienić całe uzbrojenie, by poradzić sobie z danym przeciwnikiem. Po drugie, w niektóre bronie możemy wkładać umiejętności, jak na przykład wezwanie psa bojowego, a niektóre bronie mają z góry ustaloną umiejętność i nie ma możliwości jej zmiany. Po trzecie, jak mówiłem, nie można sprzedawać, ale można ulepszać cały czas nasze uzbrojenie, o ile mamy potrzebną ilość surowców na to. Sam byłem zdziwiony, że nie można niczego sprzedawać, ale szczerze potem za to dziękowałem, bo walki z pewnymi bossami sprawiały, że kompletnie zmieniłem swoje bronie, bo z tymi, którymi chodziłem, nie miałem możliwości ich pokonania, albo po prostu nie potrafiłem. Dlatego właśnie twórcy nie dali takiej możliwości, bo to gracz cały czas musi dostosowywać swój ekwipunek do tego, gdzie jest. A gdzie gracz się znajduje? Zniszczone miasto, dziwna dżungla, wielka pustynia i cholera wie gdzie jeszcze. Ze względu na to, że w bazie i wielu innych miejscach jest tajemniczy kamień, który pozwala nas przenosić do innych wymiarów. A celem tego jest dowiedzenie się, skąd te cholerne korzenie wzięły się u nas i zniszczenie ich kompletnie. Dlatego właśnie zwiedzamy kilka różnych rejonów, które są ogromne i mimo zamkniętości ich mamy naprawdę sporo budynków czy ukrytych miejsc do sprawdzenia, bo mogą być tam ciekawe rzeczy jak nowe bronie chociażby. Walki w tej grze są dla mnie ogromnie satysfakcjonujące, a sama gra bardzo trudna, bo jest to Souls-like, a warto nadmienić, że nie jestem fanem, wręcz unikam takich gier, bo jestem w nie po prostu chujowy. Ta gra jednak ogromnie mnie zachęciła i mimo wielu nerwów, bo ginąłem wiele razy i był jeden konkretny boss, który mnie niemiłosiernie wkurwił, to ukończyłem ten tytuł, choć zajęło mi to sporo czasu. Warto też dodać, że mamy multiplayer i możemy grać razem ze znajomymi, tylko dziwna kwestia dla mnie jest taka, że można grać tylko do 3 graczy. Czemu nie do 4? Od kiedy twórcy robią liczby nieparzyste, jeśli chodzi o granie ze znajomymi? Dziwna rzecz. Wracając, cała gra jest dla mnie naprawdę ciekawa i dobra. Ogromnie wciągnąłem się w ten tytuł, rozwijałem postać, kombinowałem nad różnymi setami, ulepszałem swoje uzbrojenie, zwiedzałem naprawdę dobrze zaprojektowane miejsca i wkurwiałem się ogromnie za każdym razem, kiedy ginąłem. Ale potem próbowałem jeszcze raz i jeszcze raz, bo w końcu tak działają Souls-like. Choć przyznam, że był moment, w którym chciałem się poddać, a to wszystko przez dwóch bossów naraz, czyli Ixylis 15 i Ixylis 16. Tych dwóch jebańców, mi oraz moim dwóm kumplom, napsuło krwi co niemiara. We trójkę mieliśmy około 10 prób i go nie pokonaliśmy. Dopiero potem sam po kolejnych wielu próbach, przy okazji zmieniając ekwipunek wiele razy, by dopasować się jakoś do tego bossa, pokonałem skurwysyna i jak się okazało, był on dla mnie najcięższym bossem w grze. Nawet ostatniego bossa pokonałem za drugim razem, także ta dwójka była dla mnie największym wyzwaniem w tej grze. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. Przyznam, że nie przypominam sobie żadnych błędów w tej grze, nie miałem spadków FPS-ów, żadnych crashy czy problemów związanych z np. niewidzialnymi ścianami. Nawet jeśli były, to były nieznaczne i nie utrudniały mi gry, więc pod tym względem było dobrze. Audio.
Muzyka była całkiem niezła, momentami jak się przesłuchałem, to miałem wrażenie, jakbym oglądał jakąś zapowiedź thrillera, także audio było dość przyjemne. Gameplay. Grało mi się naprawdę dobrze, mimo że to nie jest mój gatunek. Budowanie postaci przyjemne, zwiedzanie lokacji ogromnie satysfakcjonujące oraz walki bardzo dynamiczne i różnorodność przeciwników dla mnie zajebista. Grafika. Podobała mi się ogromnie, zwłaszcza różnorodne miejsca, do których się udajemy, jak ta dżungla czy pustynia. Naprawdę przepiękne lokacje. Podsumowując, Remnant from the Ashes to kawał naprawdę dobrej produkcji. Bawiłem się przy niej świetnie, ale i miałem zszargane nerwy przez trudnych przeciwników i kombinowanie, jak ukrócić ich o głowę. Jestem ogromnie ciekaw, co zaoferuje mi Remnant 2 i czy zrobi na mnie tak dobre wrażenie jak 1. Osobiście kupiłbym ten tytuł nawet za oficjalną cenę, bo myślę, że jest tego warta i można się bawić dobrze samemu lub ze znajomymi, a gra oferuje naprawdę sporo i serdecznie polecam też zwiedzać każdy kąt, by niczego nie pominąć, bo jest tu naprawdę sporo do odkrycia. Także to tyle ode mnie, dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!